Siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się porównaniem tych dwóch jakże pięknych pistoletów ze stajni czeskiej zbrojówki, a mianowicie dwóm Shadowkom w wersji 2, czyli CZ Shadow 2 klasyczna i CZ Shadow 2 w wersji Orange. Oprócz ceny, którą różnią się one całkiem sporo, to mają trochę innych rozwiązań konstrukcyjnych, tak bym to nazwał. Tutaj akurat nie zobaczycie ich niestety w takiej wersji, jak się ją wyciąga z pudełka, bo są one troszkę poprzerabiane. Tutaj w tej Shadowce klasycznej są dodane okładziny Armanowa w kolorze czerwonym oraz pomalowane manipulatory również w kolorze czerwonym. Tutaj w tym orężu w sumie wymienione są właśnie te okładziny Armanowa oraz w dwóch pistoletach wymienione są spusty na jakieś tam tuningowe. Jeżeli chodzi o cenę tych dwóch pistoletów, no to jak znalazłem w jednym sklepie, to pistolet CZ Shadow 2, czyli ta oto wersja klasyczna, kosztuje 6350 zł, czyli powiedzmy, że waha się ona właśnie w granicach 6000, a CZ Shadow 2 Orange kosztuje w tym samym sklepie 10900, czyli około dychy. No jest to różnica praktycznie 4000, no faktycznie jest to sporo. No i czy warto? Tu jest dobre pytanie, czy warto? Szczerze mówiąc, strzelałem z tych pistoletów, z obydwu tych pistoletów, i z jednego i z drugiego, i no nie wiem, tak szczerze mówiąc, czy dopłaciłbym 2 koła po to, żeby wiedzieć, że mam tą wersję Orange. No ale dobra, o co chodzi? Zdejmiemy sobie je2 tutaj. I teraz tak. Różnią się one kurkiem. To jest pierwsza rzecz, którą w sumie możemy zobaczyć. Te kurki różnią się od siebie delikatnie. Nie wydaje mi się, żeby jakoś to wpływało na prędkość jazdy. Po prostu coś chcieli ogólnie tutaj zmienić, więc padło na kurek. I tak są to kurki bardzo dobre. Wyglądają wyścigowo, więc jest to na pewno fajne dopełnienie całej tej konstrukcji. Obydwa egzemplarze, jeżeli chodzi o szkielet, to jest on taki sam. Również ma powiększony zrzut magazynka, który można regulować jego nachylenie kąta. Ma szynę pod spodem. Ta Shadowka Orange miała jeszcze powiększony bezpiecznik, powiększone skrzydełko bezpiecznika, ale tutaj jest wrzucone płaskie, żeby mniej haczyło. Po prostu właścicielowi nie za bardzo leżało to powiększenie tego bezpiecznika. Kolejną rzeczą, którą widać również od razu na początku, jest różnica w montażu muszki. Tutaj jest trochę inna. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie jest ona kołkowana tutaj. W Shadowce normalnej dwójce, o widzicie, ona jest tu kołkowana, a Orange jest od góry kontrowana brokiem. Różnica ta wynika z jednej rzeczy, którą w sumie, jeżeli chodzi o zamek tych CZ-ek, no to jest to diametralna różnica pomiędzy nimi. Ta różnica polega na tym, że Shadowka 2 w wersji Orange inaczej łożyskuje, ma inne łożyskowanie lufy. Tutaj, jak widzicie, to łożyskowanie wygląda jak w pistoletach stylu 19-11. Więc z drugiej strony żercia poropowrotna wychodzi nam tutaj bez problemu, razem ze sprężyną, bo wychodzi jak normalnie w pistoletach platformy Shadow, ale ogólnie tak.
mamy tutaj łożysko, które, żeby je wyciągnąć, no to wyciągamy je po prostu jak w typowej 19-11. Lufę też wyciąga się jak normalny. To łożysko wygląda tak, czyli właśnie jak w platformie 19-11. Czy jest to dobre rozwiązanie? Wydaje mi się, że jest na pewno ciekawe, chociaż no nie wiem, ja osobiście uważam, że ta lufa tutaj ma większe luzy niż w klasycznej 19-11, gdzie to łożysko jest wciskane w zamek, jeżeli jest nowe oczywiście. Tutaj też było trochę strzelane już, widać, że to łożysko jest lekko wytarte. Na pewno plusem jest to, że jeżeli już widzimy, że zaczyna nam ta Orange tracić lekko tracić skupienie, to jesteśmy bez najmniejszego problemu w stanie wymienić sobie takie łożysko, więc powiedzmy, no, że konstrukcja bardziej nam pozwala na częstsze uszlachetnienie tego pistoletu poprzez wymianę tego właśnie łożyska, jeżeli chcemy to zrobić. No bo jeżeli w tej szkołce dwójce normalnie nam się łożysko już wytrze, to jest trochę rzeźbienia, żeby je właśnie wymienić, no bo to trzeba się go pozbyć, a wyciągnięcie go z zamka wbrew pozorom wcale nie jest takie proste. No i generalnie sprawdzimy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Sprawdzimy, czy jak to było w filmiku moim 75 ISP-01. Sprawdzimy, czy lufy są wymienne. O, widzicie, lufa tutaj nam wskoczyła. Też jest delikatny ten luz, ale i tak wydają się mniejszy, więc no, tak jak właśnie powiedziałem, na pewno ułatwia to, ta zmiana tego łożyskowania na pewno ułatwia nam jego wymianę, ale czy jest to jakieś niezbędne i przełomowe, to ciężko mi stwierdzić. Wymieniliśmy lufę, czyli inne lufy pasują. Na lufę od szydełki dwójki też normalnie wchodzi bez problemu to łożysko. No właśnie. Tak, żerć wchodzi. To był Orange. Tak, to był Orange. Zakładamy go do... O, patrzcie. O, patrzcie. Nie chce wejść zamek. No widzicie? Tutaj też pokazuje nam właśnie to, że cały Orange jest ręcznie pasowany, więc po prostu te tolerancje są dużo mniejsze i ten zamek nam nie chce wejść. No ja go tutaj nie będę na chama na siłę wciskał, ale to pokazuje nam, że faktycznie są różnice, jeżeli chodzi o spasowanie. Natomiast zamek od normalnej dwójki, już nam do Orange'a powinien wejść. No i wchodzi. Nie klekocze. Wszystko się zapina, tak jak się powinno zapiąć. Więc, tak jak widzicie, to ręczne pasowanie też tutaj faktycznie miało miejsce. Faktycznie widać lekkie różnice w tym, że no jednak może jest ona bardziej skrupulatnie wykonana. Choć tak szczerze, no nie wiem jak Wy, ja osobiście uważam, że dopłacenie 2000 zł do tego, żeby mieć tylko tą wersję Orange, no ja bym tak nie zapłacił. Ja bym tyle nie dał pieniędzy, nie wiem jak Wy uważacie. Może ktoś z Was miał kiedyś na długim użytkowaniu szydełkę dwójkę, potem przesiadł się na Orange i może mi
powiedzieć, jakie faktycznie są jego odczucia po długim strzelaniu i jakie faktycznie były różnice pomiędzy tym. Bo pomiędzy 75 a SP01 widzieliście, jak nagrywałem filmik, możecie sobie sprawdzić go jeszcze raz, zobaczyć, czym się różniły te konstrukcje, jak one na początku dopiero powstawały. Tutaj już mamy całkiem nowsze wynalazki ze stajni CZ-ki. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy normalną szydełką a normalną szydełką dwójką, a szydełką dwójką Orange. Jeżeli macie jakieś ciekawe pytania lub ciekawe sugestie, to śmiało piszcie w komentarzach. Jestem otwarty na dyskusję, chętnie porozmawiam z użytkownikami. Czy nie bolało Was, jak wrzucaliście ten dwójkę pod ten Orange i czy warto było wydać te pieniądze? Także standardowo, jeżeli materiał Ci się podobał, to daj łapkę w górę, zostaw suba. Jeżeli chcesz, żeby ktoś inny o tym usłyszał, przekaż filmik dalej. A my co? Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.